Chcę pokazać teraz taką aktywność bardzo popularną, myślę, bo każdy, kto kończył kurs PNF, zna ten wzorzec zgięcie, może inaczej, to na razie zabiorę. Zgięcie, odwiedzenie, rotacja zewnętrzna. Tak? I teraz często jest kłopot z tym najbardziej dystalnym elementem, czyli tą komponentą dłoni, żeby nadać początek ruchu od wyprostu palców, wyprost nadgarstka i wykonać ten ruch sięgania. Oczywiście większość pacjentów, którzy mają spastyczną rękę, ma kłopot z wieloma innymi elementami. Zresztą Julia do niedawna, pokaż jak podnosisz rękę do góry, to nie było możliwe, tak? Teraz myśmy robili wiele innych rzeczy, ale między innymi też wykorzystywaliśmy elementy tej metody. Dlatego chcę pokazać jedną rzecz, bo możemy sobie spróbować w jakiś sposób poradzić na początek, kiedy nie mamy tej selektywności ruchu wyprostu palców. I ja bym jednym z takich początków zasugerował, żeby starać się na razie skupić na wyproście nadgarstka. Bo to jest bardzo ważny element dla nas, do tego, żeby wiele później czynności czy do funkcjonalności użycia ręki wykorzystać ten aspekt. I on jest często możliwy, mimo zgięcia palców. Wielu pacjentów potrafi to robić w pewnym zakresie, natomiast ważne dla nas jest to, żeby zacząć jakby na przykład nadawać tą komponentę przy całym ruchu wzorca, jeżeli to jest możliwe. Teraz takim pomysłem moim oczywiście na to jest, dla tych osób, które by chciały to robić, to żeby włożyć do ręki, może na początku jakiś przedmiot, bo my mamy akurat taki wałek. Okay. Ta ręka się dosyć ładnie daje już rozluźniać, wchodzić w podpory. Natomiast bo ja sobie wkładam tutaj do ręki ten wałek, tak? I teraz próbujemy sobie wykorzystać to, żeby już wchodzić w tym wzorcu tylko w część wyprostu nadgarstka, czyli stawie nadgarstkowo kamienie, tak? Czyli możemy sobie próbować robić to, żeby albo próbować to nadawać ten ruch, ja sobie to mogę torować w jakiś sposób i zaczynać do tyłu, tak? W zależności w jakiej technice chcemy sobie to robić, tak? I tutaj tak samo, mogę sobie próbować albo do końca, albo nie, no to wiadomo, tu jest wiele zależy od pacjenta i od ograniczeń strukturalnych i nie tylko, tak? Natomiast dopasowujemy się. Często ten wzorzec po prostu jest trudny do wykonania w pełnym, takim czystym wzorcu, no bo jest wiele ograniczeń. Natomiast tu myślę sobie, że można by było właśnie bardzo fajnie zapracować w kierunku selektywnego wyprostu łokcia z wykorzystaniem jakby już takiego wałka w dłoni i żeby później już torować sobie dalej tą część bardziej proksymalną, tak? No i możemy też oczywiście, jeżeli jest jakaś komponenta zgięciowa, dosyć taka już możliwa do wykorzystania jako silna strona, możemy zatrzymać tą część i próbować torować już stricte ten element wyprostu, tak? Więc ja sobie po prostu zobaczę jeszcze raz tak i próbujemy, tak? Ja teraz próbuję to robić przez całą rękę, natomiast widzę, że jest to o wiele trudniejsze. Trzymaj, Julia, ty trzymasz, tak? Ok, o, tak. Tu idziemy do zgięcia, jest ok. Następnie idziemy sobie do wyprostu. Najpierw próbujemy zacząć tu, prawda? Hop. Ja mogę to przytrzymać i idziemy na zewnątrz, do zgięcia i do rotacji zewnętrznej. Mogę sobie to też tutaj skontrolować, tak? I jeszcze możemy sobie tu zrobić jeszcze taki element zatrzymania kolejności ruchu. Ty idziesz do tyłu, dobrze? Ja to próbuję Tobie hamować ten ruch. Ty ciągniesz do tyłu ręką, Julia? Okay. Do tyłu, za siebie. O. A ja pozwalam tylko na ten ruch nadgarstki. Próbujmy jeszcze raz. Hop. Tak. Ja próbuję tutaj torować Tobie troszeczkę tutaj, tak? Mogę to robić na dużej powierzchni, jeżeli chcę bardziej, to rozluźnij rękę teraz. Tak. Luźnym zakresach. Ostatni raz, próbujemy. Hop, ale już nie zginaj łokcia, prosty łokieć. Dobra, i próbujemy. Ok? Hop, tu. Ok, i do tyłu. Tu, dobrze. I jeszcze w tym zakresie sobie spróbujemy. Do tyłu ręka. Do tyłu, za siebie, za głowę. Hop, tu, dobra. A spróbuj teraz zgiąć nadgarstek i wrócić do biodra.
czyli to, tak? I wracamy sobie tu. I taki pomysł na to, żeby ominąć ten element problemu z palcami, tak? Gdzie teraz bardzo ładnie mamy już w pewien sposób przetorowane te palce, dosyć fajnie to teraz wyszło, że możemy sobie później wejść w podpór, czy też próbować już jakby włączać tą rękę w jakąś aktywność, ale gdzie mamy rzeczywiście już bardziej rozluźnione te palce. Także to taki pomysł. Na koniec tego materiału chciałbym poprosić Cię o wsparcie moich działań na YouTubie i mojego kanału poprzez naciśnięcie przycisku subskrybuj i dzwoneczka. Możesz również zostawić komentarz, kliknąć łapkę w górę. Będzie to pomagać szerzeniu się tych informacji i docieraniu do nich innych fizjoterapeutów oraz pacjentów, którym ta wiedza bardzo jest przydatna. Teraz dziękuję Ci i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!